Dzień dobry. Moi drodzy, nawet jeżeli wasze życie jest po prostu jedną wielką wojną w Wietnamie, to tym bardziej to jest powód do tego, żeby zacząć dzień od... Witam was wszystkich najserdeczniej. Dzisiaj jest czwartek bodajże, chyba tak. W sensie ja to oczywiście nagrywam kiedy indziej, ale prawdopodobnie jest czwartek, kiedy to jest w eterze. A to znaczy, że już mamy prawie weekend, czyli już jest prawie piątek, a potem prawie weekend. Więc dzisiaj będzie kolejny fantastyczny dzień waszego i mojego życia. Moi drodzy, zacząłem od tego Wietnamu, bo człowiek to się tak czasem męczy i podejmuje różne wysiłki, a z tego po prostu wychodzi to, co wychodzi. I tak jest jakiś disaster totalny. Filmik, jaki dzisiaj wam chcę puścić na początek, będzie właśnie o tym, oczywiście w uroczej wersji, no bo jak żeby w innej, czyli pobudzajko, wstawajko, popychacz. Zobaczcie tego malca, który myślę bardzo się zmagał, no i przegrał. To jest po prostu wypisz, wymaluj, Adaś Szóstak rano jak wstaje, a nie tylko rano jak wstaje, tylko w ogóle 15 razy w ciągu dnia. Ja to rozumiem, podejmowanie takiej walki i po prostu taką męczarnię. Dlaczego ten obrazek, moi kochani, dlaczego taki filmik? Dlatego, że chciałbym dzisiaj cytat, który oczywiście, jak się łatwo domyślić, będzie z tym związany. Cytat, myślę, no strasznie prawdziwy. Ja wiem, no pewnie każdy jest strasznie prawdziwy, a przynajmniej tak się staram, ale taki, który pokazuje ogromną prawdę o nas. Już wam mówię, co to będzie za cytat. Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału. Tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień. Moi kochani, to zdanie to jest zdanie niejakiego Jamesa Madisona, który, o ile dobrze pamiętam, a chyba tak mi się wydaje, był jednym z prezydentów Stanów Zjednoczonych. I to zdanie to jest mistrzostwo świata, tak jak każde zdanie chyba, które próbujemy sobie tutaj powiedzieć. Moi drodzy, ile w waszym życiu, bo w moim to ja nie zliczę nawet, jest takich rzeczy, za które się zabieraliście i oczywiście one się wypalały po chwili trudu. Że kiedy tylko przyszły jakieś przeciwności, kiedy tylko przyszły jakieś takie trudności w robieniu, kiedy się zjawiły jakieś przeszkody, kiedy się zjawiło coś, co wam sprawiało, że tego się nie da zrobić, to odpuszczaliście. Ale mało tego, bo to jest w ogóle coś znacznie gorszego. Ile jest takich rzeczy, co do których ja sobie po prostu wymyśliłem, że one będą cudowne i oczywiście po chwili mi się okazało, że są nijakie. Dlaczego ten cytat, dlaczego wam, moi kochani, dzisiaj o tym mówię? Dlatego, że ja myślę, że ten cytat trzeba na dwa sposoby przeczytać. Po pierwsze, my bardzo często przegrywamy przez słomiany zapał, ale nie dlatego, że tracimy siły, tylko dlatego, że człowiek ma taką zdolność do podpalania się głupotami, do podpalania się rzeczami, które mu się na początku wydają fascynujące, ale tak naprawdę wcale takie nie są. Pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili i pomyśleli, w związku z tym cytatem, to nawet nie tyle, jak się nie poddawać różnym przeciwnościom, o tym za sekundę, tylko przede wszystkim, czy przypadkiem się czasem nie dajemy wkręcać w coś, co jest słomianym zapałem, ale dlatego, że po prostu takie jest. Tam nie ma prawdziwego ognia, tam nie ma, że tak powiem, budulca, nie ma dobrych konarów, żeby one się paliły, tylko to jest po prostu taka trawa, która się trochę podpali. Kochani, pomyślcie, za ile rzeczy się zabraliście, które po prostu były durne, były bzdurne, były po prostu nic nieznaczące i dlatego wam się szybko wypaliło. Jest jakąś wielką mądrością ludzką, tego się oczywiście pewnie nauczymy w okolicach 90, odróżniać takie rzeczy, które są po prostu zwykłą trawą i trochę się zajara, jest dużo dymu, a nam się wydaje, ale ekstra, od czegoś, co rzeczywiście może być budulcem. I kiedy już jest budulcem i kiedy wiesz, kurczę, to naprawdę była dobra rzecz, to naprawdę jest dobra rzecz, to nie są jakieś głupoty, to nie są jakieś po prostu pierdoły, do których się zapaliłem, tylko to jest dobra rzecz, to tu właśnie, że tak powiem, wchodzi prawdziwa moc tego cytatu. Trzeba przejść przez ogień. Kochani, nie da się zrobić nic, co cię nie będzie kosztowało. Nie da się zrobić nic dobrego, czegoś wyjątkowego, czegoś świętego, czegoś nadzwyczajnego, co nie będzie niosło ze sobą jakiejś ofiary, jakiegoś trudu. I kochani, jeżeli chcemy osiągać rzeczy niezwykłe, i nie chodzi mi o jakieś sukcesy tego świata, chociaż one pewnie też są ważne, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o świętość, o dobroć, o miłość, to musi w nas być gotowość poniesienia ofiary tego, że się spali coś, że stracimy coś.
I dzisiaj jest taki dzień, kiedy chciałbym, żebyście pomyśleli o tych dwóch rzeczach. W sensie pokazałem 4, ale chodzi mi o 2. Żebyście pomyśleli po pierwsze o tym, gdzie macie słomiany zapał, bo on po prostu jest słomiany, bo tam jest tylko słoma. I to wyrzućcie. Przestańcie tam walczyć, żeby tam było coś więcej, bo tam jest tylko słoma i ona się wypali. A po drugie, to znacznie ważniejsze, jeżeli wiecie, że nie ma tam słomy, tylko tam są naprawdę dobre konary życiowe, to ofiara, walka, ogień, w sensie nie da się tego zrobić łatwo. I na to trzeba się po prostu zgodzić, więc spróbujmy dzisiaj i idźmy w to. Jakoś nie mam w ogóle w sobie dzisiaj życia, jakiś mam taki po prostu poranek, bo to jakiś taki, że w ogóle nie idzie. Więc mam nadzieję, że to, co gadałem, to było jakoś do rzeczy, że to było z jakąś energią, a jak nie było, to nie było, to po prostu weźcie cytat i w ogóle zróbcie z nim coś sensownego. Byłoby fajnie. To tyle na dzisiaj. To zakończę może tak sympatycznie, że było mi, bo to w ogóle prawda, przesympatycznie z Wami się dzisiejszego trudnego poranka spotkać. I do zobaczenia już jutro o 6 rano. Pa!